Cześć, dzisiaj testujemy Stompboxy od firmy Mine. Jest to nowość na rynku, tutaj widzicie bardzo ładny, malutki display, który powinniście spotkać w każdym dobrym sklepie muzycznym w Polsce i nie tylko. Więc udajcie się tam i przetestujcie, a najlepiej od razu kupcie 3 urządzenia, bo naprawdę warto, zresztą za chwilę zobaczycie, usłyszycie dlaczego. Zacznę od pierwszego Stompboxa, który jest nam najbardziej bliski, nam perkusistom, ponieważ imituje brzmienie bębna basowego i naturalnie możemy nim grać nogą, tak jak normalnie na stopie, więc do tego jest nam bardzo bliski. 12 brzmień, oczywiście akustyczne odpowiedniki, ale także też elektroniczne, więc jeżeli mamy w zanadrzu granie jakichś drum and bassów czy jakichś trapów, to naprawdę jest to idealne urządzenie do tego, żeby imitować elektroniczne brzmienia perkusji. Ja się tutaj skupię też na panelu tutaj zewnętrznym, który ma za zadanie nam odebrać i przyjąć sygnał, więc możemy również też łączyć w nieskończoność de facto te urządzenia, bo możemy je po prostu zliniować, szeregowo połączyć. Również też bardzo ważna rzecz, że urządzenie nie ma włącznika i wyłącznika. Możemy spokojnie włączać urządzenie wtykając w wejście out jacka i wtedy urządzenie się włącza. Tutaj mamy potencjometr głośności, czyli tak zwany gain, czyli jeżeli mamy za duże wyjście na zewnątrz sygnału, to możemy go zredukować w urządzeniu. I mamy taki mały przełącznik próbek, który może nie jest tutaj zbyt fajnie umiejscowiony, ponieważ za każdym razem musimy się schylić do urządzenia, ale z drugiej strony no, nie ma innego wyjścia. Musimy tą próbkę zmienić poprzez naciśnięcie tego przycisku, no bo jeżeli byśmy mieli gdzieś go tutaj z przodu, no to wtedy urządzenie musiało być większe, dodatkowe jakieś, nie wiem, foot switche do zmieniania próbek, no też by powodowały, że urządzenie musiałoby być bardziej rozbudowane. A, uwaga, urządzenie waży zaledwie niecałe pół kilograma, więc tak naprawdę możemy je wsadzić do naszego kołczana lub też do nawet kieszeni od spodni i pójść na koncert i po prostu podłączyć to urządzenie i zagrać ciekawymi innymi brzmieniami, więc naprawdę warto. Nie jest to jakieś wielkie, rozbudowane urządzenie. Co jeszcze? Jeżeli jeszcze jestem przy samym kicku, to też istotne, gramy nogą. To nie jest precyzyjne granie. Czasami możemy nie uderzyć dokładnie w środek urządzenia. Urządzenie przyjmuje impuls na całej powierzchni, czyli jeżeli nawet uderzymy gdzieś z boku nogą, to również to urządzenie przyjmie nam sygnał. Lecimy dalej. Następny produkt to jest Stompbox imitujący brzmienia instrumentów nazwanych werblami. Tutaj mamy też próbki akustyczne i również też próbki elektroniczne, czyli znowu też możemy imitować werbel w różny sposób. Mi się wydaje, że bardziej to urządzenie jest dedykowane na przykład gitarzystom, czy też wokalistom, którzy chcą sobie zbudować nogami jakiś podstawowy zestaw perkusyjny, czy jedna noga gra bęben basowy, druga gra na przykład werbel. Oczywiście też perkusista może ogarnąć brzmienie inne werbla, nie grając ręką na werblu, tylko po prostu nogą. No i tutaj mamy 14 próbek. No i ostatnie urządzenie, najbardziej rozbudowane, bo tutaj jest 16 próbek. To jest urządzenie, które imituje nam instrumenty perkusyjne. Tutaj raczej mamy, z tego co pamiętam, wszystkie takie akustyczne brzmienia instrumentów perkusyjnych. Są cajony, jest dżamba, jest klawę, jest oczywiście tamburyn. No, fajna rzecz też dla nas perkusistów, czyli tych, którzy obsługują zestawy perkusyjne, bo możemy zagrać jakimś instrumentem perkusyjnym i również też dla innych instrumentalistów, którzy chcą wzbogacić swoją grę o instrumenty perkusyjne. Teraz za chwilę usłyszycie wszystkie próbki po kolei, grane nogą, a na koniec mamy dla Was niespodziankę. Robert Luty, zaprosiliśmy Roberta Lutego, który na specjalnie zbudowanym zestawie akustycznym podłączy jeden z stompboxów, dokładnie stompbox, który odpowiada za brzmienie bębna basowego i pogra Wam trochę różnych ciekawych rytmów w udziale z tym wspaniałym instrumentem.
My mówimy temu instrumentowi 5 ze względu na to, czyli 5 w skali 5 punktów, ze względu na to, że po pierwsze jest to niedrogie urządzenie, bo kosztuje w granicach 600 zł. Bardzo zminiaturyzowane, malutkie, możemy postawić obok bębna basowego przy pedale stopy czy przy hi-hacie. No i mega z tego względu przenośne, czyli tak naprawdę nie zabierające zbyt dużo miejsca, łatwe w użyciu, szybko wzbudzające próbki, czyli podłączamy, od razu działa bezproblemowo, więc naprawdę świetne urządzenie do wzbogacenia naszego arsenału brzmień perkusyjnych. Robert, mamy zupełnie nowość. To się ukazało w tym roku. Stompboxy. 3 są. Mamy tutaj jeden, który odpowiada za brzmienie stopy. I one są zminiaturyzowane, jeszcze mniejsze niż to, co przed chwilą żeśmy pokazywali. Opowiedz o tym, jakie twoje wrażenia. No, przed chwilą dopiero tak naprawdę dopiero żeśmy odpakowali i patrzymy, odpaliłeś. więc będzie taki unboxing trochę. Zobaczymy jak to wygląda. Ale już fajnie wygląda, nie? Tak, oczywiście. I jest sporo mniejsze i no nie ma tego mechanizmu jak gdyby tutaj. Jest jak gdyby wyzwalana próbka od razu, ale w niektórych sytuacjach to może być też atut, więc sprawdźmy to. Mamy pierwszy kanał, a tu jest jeszcze chyba, no tak, jest kilka tych soundów. Zaraz sprawdzimy. Pierwszy jest... No, ciekawa stopka, dokładnie. Jakie uczucia masz? No wiesz co, inaczej się gra, no bo faktycznie ten balans jest trochę inny, bo jednak jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni do normalnej stopy i troszkę ta noga inaczej leży. Oczywiście fajnie, że można sobie przesunąć w takim miejscu, gdzie chcemy, nie musimy tam gdzieś mieć blisko, ale da się na tym, że tak powiem, normalnie grać. Więc sprawdzimy sobie Słyszałem. próbki. Tak. Przełączamy na drugą barwę. Taka rokowawa jeszcze stopka. O, i teraz spróbowałem nawet atakować z góry i też jak gdyby się da, prawda? Więc może dla osób, które w ten sposób grają, też się da. Więc takie coś. Taka popowa można powiedzieć. Teraz trochę spokojniejsza z tego widzę, ale też ciekawa. Ja już się tak po tej minucie przyzwyczajam, więc to też jest ciekawy mechanizm. Zaraz zobaczymy kolejny sound. Ciekawe. No to naprawdę fajny sound z tego idzie. To zobaczmy jeszcze takie coś.
szóstka. Tu mamy takiego Simonsa, jak wcześniej na którymś z tych programów z poprzedniej tutaj właśnie stopki. Pewnie nieczęsto do użycia, ale warto mieć to, że tak powiem, w arsenale. Kion Kick. Zobaczymy. Troszkę inaczej brzmi niż Kion Kick. Ale jak nie ma się na przykład kahola, to można mieć to właśnie jako do zestawu, coś akustycznego. No dobrze, zobaczmy jeszcze, bo tu mam więcej tego, jest 8 już, tak? Tam było 5, tu jest 8. No, taka długa stopa też jest ciekawa. Mamy jeszcze, o, tu mamy jakieś połączenie. Nie mamy blaszki, ale mamy blaszkę. To tu musimy jakiś dancing chyba zagrać. Tak, może nie będziemy grać, ale... No tu trzeba było pokombinować, czy to faktycznie jest potrzebne. No, jest sound na pewno basu z blaszką. Takiej stopki ciekawej. 10 to jest Oriental. Zobaczymy. A, takie coś. Dobrze. A jakby zastosować na przykład kachon w połączeniu z tym, zaraz zobaczmy, jak to by było. No, takie coś też jest ciekawe. Zobaczmy. Robi roboty. Tak, tak. Double bass. A to jest dumbek tak naprawdę chyba, tak? No tak, to jest chyba taki dumbek. No, co ciekawe to. Takie połączenie akustycznego trochę. Bardzo ładnie, to tutaj wiesz z przodu bardzo ładnie. Tak, to tak, brzmi. dobra próbka, dokładnie. No to jest ciekawe i tu mamy już 11. A Uuu, jeszcze jest 12. O, to jeszcze dłuższa chyba ta stopa jest. Długo trwa, no. No, też ciekawa, bardzo długa. Dłuższa niż te poprzednie. No i wracamy do jedynki, czyli mamy 12 soundów. 12 soundów. Podejrzewam, że co najmniej 6 do wykorzystania, jak nie 7. Takich na pewno, można sobie to pokombinować. I to jest alternatywa, tak jak powiedziałeś, do tego, bo jest no, sporo mniejsze. Gra się... Troszeczkę może jest to utrudnione w stosunku do tej stopy, ale to jest taki dyskomfort, do którym można się przyzwyczaić. Znaczy jakbyśmy mieli grać, nie wiem, 5 godzin, to może nie. Ale jak to miało być forma koncertu, to dałoby się to zrobić. super. Dodajmy tylko jeszcze, że są jeszcze dwa modele. Mówię o tym poprzednim Stompboxie, które imitują, jeden imituje werble. No, nie mamy już czasu, żeby to pokazać, a trzeci imituje instrumenty perkusyjne. To na naszym teście pokażemy, więc sobie każdy Okej. z widzów obejrzy i Czyli posłucha. co, zachęcamy chyba, żeby to kurczę. sobie przetestować, sprawdzić. Ja Taka uważam, możliwość, że nie przetestować, tylko dokładnie, trzeba to zrobić, bo faktycznie niewiele osób o tym wie, że takie coś w ogóle jest. A ja dowiedziałem się stosunkowo niedawno i faktycznie to super działa. Już wiele razy
zrobiło dobrą robotę. I to wcale nie jest drogie, bo to jest Nie jest. rząd sumy 500-600 zł. Tak jest. To jest naprawdę, biorąc pod uwagę te mechanizmy, które są mechaniczne, są sporo droższe i no i jednak zajmują więcej miejsca. Więc w takim małym pakiecie, jeśli mieścimy w 2 rzeczach, w 2 torbach, no to faktycznie to ma znaczenie. Super, dzięki. Dzięki bardzo.